Siamano CryptoGang. Co słychać? Gotowi na szybki szmal. Dzięki tym newsom i analizom zarobimy trochę forsy. Na kanale jest nas już prawie 300 kryptoholików. Dziękuję dla Was wszystkich za łapki i subskrypcje. Jeżeli jesteście gotowi, to zaczynamy. Dzisiaj omówimy kontrowersyjne stwierdzenia Larry'ego Finka, dyrektora generalnego BlackRocka, który zasugerował, że Bitcoin może stać się alternatywą dla dolara amerykańskiego. Co to oznacza dla przyszłości globalnej gospodarki? Zostańcie z nami. Fink w swoim corocznym liście do inwestorów wskazał na rosnący dług publiczny USA jako czynnik, który może skłonić inwestorów do ucieczki w stronę Bitcoina. Zauważył, że zdecentralizowane finanse to niezwykła innowacja, która może uczynić inwestycje szybszymi, tańszymi i bardziej przejrzystymi. W 2023 roku dług USA wyniósł 36 bilionów dolarów, co stanowi 122% produktu krajowego brutto. W 2018 roku ten wskaźnik wynosił tylko 105%. Moody's Rating utrzymuje rating kredytowy USA na poziomie AAA, ale obniżył jego perspektywę do negatywnej, co może sugerować przyszłe obniżenie ratingu. Bipartisan Policy Center ostrzega, że USA mogą ogłosić niewypłacalność już w lipcu 2025 roku, co, choć mało prawdopodobne, pokazuje, że historia zna takie sytuacje. Fink zauważył, że jeśli inwestorzy zaczną postrzegać Bitcoina jako bezpieczniejszą inwestycję niż dolar, może to podważyć ekonomiczną przewagę Ameryki. Bitcoin, jako zdecentralizowana waluta, może być postrzegany jako bezpieczna przystań w obliczu rosnącego długu i niepewności gospodarczej. Fink wspomniał również o tokenizacji aktywów, która umożliwia natychmiastowe kupowanie, sprzedawanie i transferowanie aktywów bez zbędnych formalności. Transakcje, które obecnie trwają dni, mogłyby być zrealizowane w ciągu kilku sekund, co pozwoliłoby na natychmiastowe reinwestowanie miliardów dolarów w gospodarkę. Tokenizacja demokratyzuje dostęp do rynków, ułatwiając obrót aktywami i proces głosowania akcjonariuszy. Obecnie wartość rynku tokenizowanych aktywów wynosi 19,5 miliarda dolarów, z około 93 tysiącami posiadaczy i 174 emitentami. W 2030 roku wartość tego rynku może wzrosnąć do przedziału od 4 do 30 bilionów dolarów, w zależności od wielu czynników politycznych. Podsumowując, słowa Larry'ego Finka otwierają wiele pytań dotyczących przyszłości dolara i roli Bitcoina w globalnej gospodarce. Czy Bitcoin naprawdę może stać się alternatywą dla dolara? Czas pokaże. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie o tej sytuacji. Dla mnie BlackRock, jak i największy posiadacz aktywów na świecie, jest także znany z bardziej szemranych interesów i nie jestem bardzo entuzjastycznie nastawiony na to, co dzieje się z Bitcoinem. W końcu Bitcoin był zrobiony jako alternatywa do niewolniczego systemu finansowego oraz przystań wolności, którą teraz krok po kroku nam się odbiera. W tej części Vitalik, a po nim analiza BTC, XRP, ETH i Doge. Teraz omówimy Private Pool, nową technologię na Ethereum, która zdobyła uznanie Vitalika Buterin'a. Dowiedzmy się, jak działa ten system i dlaczego jest tak ważny dla kryptowalut. Na 31 marca firma Oxbooth uruchomiła Private Pool, narzędzie umożliwiające anonimowe transakcje bez ryzyka sankcji prawnych. W odróżnieniu od Tornado Cash, pozwala ona użytkownikom potwierdzić, że ich środki nie są powiązane z przestępczością, korzystając z zestawów skojarzeń. Projekt zyskał wsparcie finansowe od inwestorów, takich jak Name Group i Bankless VC. Jego kod przeszedł audyt bezpieczeństwa, co świadczy o solidności. Biała księga, współtworzona przez Vitalika oraz naukowców z Chain Analysis, została pobrana ponad 12 000 razy. Vitalik Buterin, jako jeden z pierwszych użytkowników, wyraził swoje poparcie dla projektu. Podkreślił znaczenie prywatności w ekosystemie kryptowalut i stwierdził, że przywrócenie prywatności jako normy jest kluczowe dla przyszłości finansów zdecentralizowanych. Jednym zdaniem jest to innowacyjne narzędzie, które może zmienić sposób prowadzenia transakcji w kryptowalutach. Co myślicie o tej technologii? Dajcie znać w komentarzach. Dziękuję bardzo za wszystkie subskrypcje, komentarze oraz pały do góry. Pamiętajcie, żeby uważać na bołty w komentarzach. Co o tym myślicie? Czy inwestowanie powinno być anonimowe? Dlaczego płacimy podatki od zysków? Przecież nasze pieniądze, na które pracujemy, już zostały opodatkowane. Dlaczego, jeżeli chcemy się rozwijać i ryzykujemy własnym kapitałem, to w nagrodę za zrobiony zysk musimy zapłacić podatek? Napiszcie proszę w komentarzach, co się stało,
W jakiej sytuacji jesteście wy oraz jakie macie rozwiązania tego wszystkiego? A teraz ostatnie tematy i przegląd oraz krótka analiza ze strony Cointelegraph. Analiza ceny Bitcoina. Bitcoin zbliżył się do linii oporu, gdzie sprzedający mogą stanowić poważne wyzwanie. 20-dniowa średnia wykładnicza 85 152 oraz wskaźnik siły względnej RSI tuż powyżej punktu środkowego sugerują, że niedźwiedzie tracą kontrolę. To poprawia perspektywy wzrostu powyżej linii oporu. Jeśli tak się stanie, Bitcoin może wzrosnąć do $95 000, a ostatecznie do $100 000. Alternatywnie, jeśli cena ostro spadnie od linii oporu i przełamie poziom $81 000, zasugeruje to, że niedźwiedzie znów przejęły kontrolę. Para może wtedy spaść do $76 606. Analiza ceny Ethera. Cena $1908. Odbił się od wsparcia na poziomie $1754 31 marca, co sygnalizuje, że byki próbują utworzyć wzór podwójnego dna. Niedźwiedzie spróbują zatrzymać wzrost na 20-dniowej EMA $1965. Jeśli cena spadnie poniżej 20-dniowej EMA, zwiększa się prawdopodobieństwo przełamania poziomu $1574. Ether może wtedy spaść do $1550. Z drugiej strony, przełamanie i zamknięcie powyżej 20-dniowej EMA otworzy drzwi do wzrostu do poziomu przełamania $2111. Jeśli kupujący przekroczą ten opór, para zakończy formowanie podwójnego dna, rozpoczynając wzrost do celu na poziomie $2468. Analiza ceny XRP. Cena $2,15. Słabe odbicie XRP od kluczowego wsparcia na poziomie $2 sugeruje brak agresywnego zakupu przez byki na obecnych poziomach. To zwiększa ryzyko przełamania poziomu $2. Jeśli tak się stanie, XRP zakończy formowanie niedźwiedziego wzoru głowy i ramion. Ta negatywna konfiguracja może rozpocząć ruch w dół do $1,27. Istnieje wsparcie na poziomie $1,77, ale prawdopodobnie zostanie przełamane. Z drugiej strony, przełamanie i zamknięcie powyżej 50-dniowej SMA $2,39 sugeruje solidne zakupy na niższych poziomach. Para może wtedy wzrosnąć do linii oporu, gdzie niedźwiedzie spodziewają się silnej obrony. Przełamanie i zamknięcie powyżej linii oporu sygnalizuje potencjalną zmianę. Dogecoin pozostaje przywiązany poniżej 20-dniowej średniej wykładniczej EMA wynoszącej 0,17, co wskazuje, że niedźwiedzie, sprzedający, nadal sprzedają podczas drobnych wzrostów. Pierwszym znakiem siły będzie przełamanie i zamknięcie powyżej 20-dniowej EMA. Doge może wzrosnąć do 0,21, co może działać jako silna bariera. Jeśli kupujący przebiją opór na poziomie 0,21, para może wzrosnąć do 0,24, a później do 0,29. Sprzedający mają prawdopodobnie inne plany. Będą starali się bronić średnich kroczących i zepchnąć cenę poniżej 0,16. Jeśli im się to uda, para może stąpić do wsparcia na poziomie 0,14. Przełamanie i zamknięcie poniżej poziomu 0,14 może zepchnąć parę do 0,10. To tyle na dzisiaj. Do następnego.